Znajdujemy się na wzgórzu Palamidi, unoszącym się nad miasteczkiem Nafplio. Z tyłu za mną znajduje się piękna wenecka twierdza. Jesteśmy na wysokości 216 metrów nad poziomem morza, a z tyłu za mną widzimy wspaniały panoramiczny widok na dawną stolicę Grecji, gdzie Ateny wtedy były małym, 6-tysięcznym miasteczkiem. Kalimera kochani, tak jak już wiecie, zmierzamy do Nafplio. Poniżej jeszcze inne nazewnictwo. Greckie miasteczka przyzwyczaiły nas do tego, że mają po kilka nazw własnych, ale obecnie Nafplio jest najbardziej powszechną używaną nazwą. Nafplio znajduje się na Peloponezie, jakieś 140 km od Aten. I od 1,5 do 2 godzin jazdy samochodem jesteśmy na miejscu. Jesteśmy tutaj pierwszy raz i muszę przyznać, że przyjechaliśmy tutaj bardzo spontanicznie, bez jakiegoś większego planu na zwiedzanie. Przespacerujemy się po miasteczku Nafplio, które liczy około 15 000 mieszkańców, a my skupimy się na Starym Mieście. To może od początku. Przyzwyczailiśmy się, że grecka historia cały czas przeplata się z mitologią. Tak samo jest w tym przypadku. Za mitycznego założyciela miasta uchodzi syn Posejdona Nafplios, król Eubei, który za niesłuszną śmierć swojego syna Palamadesa zemścił się, zwabiając postępem greckie okręty powracające z wojny trojańskiej na skały. Nafplio dzięki strategicznemu położeniu w Zatoce Agriolickiej było kiedyś jednym z ważniejszych miast portowych Peloponezu. Jak i większość greckich miast i wysp ma burzliwą historię. Przechodziło z rąk do rąk, znajdując się pod władzą Bizancjum, krzyżowców, Wenecjan, a kończąc na okupacji tureckiej. Miasto odegrało również olbrzymią rolę w odzyskaniu niepodległości przez Grecję. To tutaj oddziały powstańcze wyzwoliły miasto, które stało się pierwszą stolicą nowożytnego państwa greckiego. Aż nie chce się uwierzyć, ale Ateny, tak jak mówiłam wcześniej, liczyły wtedy zaledwie około 6 000 mieszkańców. A obecnie cała metropolia Wielkich Aten ma blisko 4 miliony mieszkańców. Nie ma co, ale to ogromna różnica. Nafplio od drugiej połowy XX wieku nabrało znaczącego znaczenia jako miejscowość wypoczynkowa, bardzo modna wśród Greków, zwłaszcza w okresie świątecznym. Niemożliwe jest wtedy zapewnienie sobie miejsc noclegowych bez uprzedniej rezerwacji. I wcale się nie dziwię, ponieważ miasteczko jest naprawdę urokliwe, uznawane za nieznany klejnot. Nafplio nieodkryte jeszcze przez tłumy zagranicznych turystów. Oferuje mnóstwo oszałamiającej architektury i zabytków do odkrycia. Przespacerujemy się teraz po Starym Mieście, więc zobaczcie sami. Spacerując wąskimi uliczkami, dotarliśmy do Muzeum Wojskowości.
Jest to na pewno gratka dla pasjonatów historii. Muzeum powstało z inicjatywy pierwszego prezydenta w Grecji Ioannisa Kapodistriasa, który został zamordowany w Naflio przez Greków, ale niestety nie znam szczegółów, zachęcam do doczytania. Ciekawostką jest, że w wojnie o niepodległość Grecji i w późniejszych wojnach uczestniczyli także polscy ochotnicy. W mieście znajduje się nawet gdzieś kolumna memorialna upamiętniająca ich nazwiska, ale nam nie udało się jej odnaleźć. Innym akcentem polskości jest działająca w Naflio polska parafia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Jeśli chodzi o zabytki w Naflio, to mamy 3 twierdze. Starożytna Akrionaflia, w przeszłości znajdował się tam Akropol, a obecnie mieści się tam luksusowy hotel. Bourci, zamek na malutkiej wysepce w porcie. Było tam w przyszłości więzienie, później hotel, restauracja, a obecnie udostępnione do zwiedzania. No i ostatnia wenecka twierdza Palamidi. Zachowana jest w doskonałym stanie i jest jednym z najważniejszych osiągnięć weneckiej architektury fortyfikacyjnej. Zresztą zobaczcie sami, jak to przepięknie, majestatycznie wygląda z lotu ptaka. Odpalamy drona. Ta twierdza na wysepce wygląda niesamowicie. Niestety nie udało nam się tam popłynąć. Brakło nam już czasu. Teraz też widać, jak potężna jest forteca Palamidi. Góruje nad całym miastem, z którym połączona jest schodkowym podejściem. Jest to pewnego rodzaju drabina, która zgodnie z grecką tradycją składa się z 999 schodów, gdyż Tysięczny zniszczył kopytem swojego konia Kolokotronis, bohater greckiej rewolucji. W rzeczywistości podobno schodów jest mniej, około 850. Według niektórych źródeł, ale są też tacy, którzy doliczyli się tam 999 schodów, więc najlepiej sprawdzić to samemu. Taka ciekawostka. Poniżej twierdzy Palamidi znajduje się plaża w niesamowitej scenerii. Można tam się dostać nadmorską promenadą, która prowadzi od portu, okrążając górę, na której jest twierdza Akronaflia. Promenada prowadzi do plaży częściowo tunelem przebitym w skale. Inną opcją, dużo krótszą, jest przejście skrótem do dużego parkingu nad plażą Arvanitia lub dojechanie do niego autem, a ostatnie metry przejść ścieżką do plaży. My niestety nie mieliśmy czasu na plażowanie, ale Wy możecie zobaczyć plażę z lotu ptaka. Innymi opcjami plażowania w okolicy jest plaża Karatonas lub małe turystyczne miasteczko Tolo w odległości około 10 km od Naflio z długą piaszczystą plażą. Będąc w Naflio, warto również przespacerować się wzdłuż portu, pooglądać drogie jachty, które tu cumują, oraz wybrać się stąd na wycieczkę małą łódką do twierdzy Bourci, która została wybudowana na wysepce przez Wenecjan w 1473 roku. A za 5 euro w dwie strony możemy popłynąć łódką do fortu i zobaczyć widok na miasto z innej perspektywy. Łódki kursują latem co pół godziny. Ciekawostką jest, że pomiędzy Bourci a murami miasta na lądzie przeciągany był łańcuch. W ten sposób blokowano i zabezpieczano dodatkowo port. Ciekawe rozwiązanie. Z portu prowadzi taki ładny pasaż, z którego możemy odbić boczne uliczki Starego Miasta. Idziemy jeszcze raz przespacerować się po mieście, aby gdzieś sobie przysiąść swobodnie na kawę i świeży, zimny sok z pomarańczy.
Przechadzając się po mieście, natrafiliśmy na Muzeum Komboloi. Ci, którzy nie są w Grecji pierwszy raz, na pewno nieraz już zauważyli starszych panów siedzących sobie na drewnianych krzesełkach i bawią się takimi ala sznureczkiem z koralikami. W muzeum możemy zapoznać się z tradycją i różnymi okazami koralików, które towarzyszą Grekom od pokoleń. Nasz pobyt w Nafplio niestety dobiega końca. W drodze powrotnej wjeżdżamy jeszcze w jedno miejsce, na jedno wzgórze. Znajdujemy się na pięknym wzgórzu położonym nad miasteczkiem Nafplio. Z tyłu za mną znajduje się piękna wenecka twierdza. Jesteśmy pod twierdzą Palamidi, ale z innej strony. Jest to inna opcja dostania się do twierdzy, omijając wcześniej wspomniane schody. Wejście do twierdzy to koszt 8 euro za osobę dorosłą w sezonie letnim. Natomiast w sezonie zimowym listopad-marzec jest to cena 4 euro za osobę. Ja się już z Wami żegnam, a krótko podsumowując, miasteczko Nafplio jest naprawdę urocze, warte odwiedzenia. My na pewno kiedyś się tam jeszcze wybierzemy, ale już wtedy przygotujemy się na tą wycieczkę troszkę lepiej i zostaniemy może tutaj na dłużej. Jak się Wam tylko podobało, zachęcam do subskrybowania kanału, lajkowania, komentowania i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was! Pa!